Moje obowiązki, ja nie byłam nigdy członkiem redakcji, byłam współpracownikiem, ale dosyć takim wykorzystywanym w najlepszym sensie, że jak były jakieś tłumaczenia z francuskiego, to do mnie się zwracano, jakie były sprawy. Powierzono mi tam także prowadzenie kroniki francuskiej, co prawda pisma, które przychodziły, czy nawet kwartalniki czy miesięczniki, to były przeważnie komunistyczne i oni właśnie mogli sprowadzać, bo innych nie. Pamiętam, że z Europy dosyć dużo zawsze korzystałam i bardzo lubiłam ten przegląd, dlatego że on mi dawał wgląd także trochę w prasę francuską, a byliśmy tam naprawdę tacy odcięci od wszystkiego. Taka moja była korzyść z tego pobytu łódzkiego, który był niedługi, bo tam właśnie, jak mówię, przeszło rok, ale nie dłużej, że poznałam środowisko pisarskie, że w jakiś sposób zostałam do niego przyjęta, już nie jako członek kandydat, tylko po prostu jako normalny członek, że jak uczestniczyłam często w ich debatach, było bardzo wzbogacające, byli ludzie bardzo inteligentni i tam były pewne różnice zdań, bo tam na przykład był także Rudnicki był też związany z Kuźnicą, także właściwie no, tacy bardzo zaparci w sobie. To nie, zresztą Łużnica miała taki troszkę zły taki moment, kiedy zaczęła zwalczać niektórych pisarzy. I takie pamiętam, że takie były wycieczki, to bardzo częste, w strony naukowskiej i Waszkiewicza na przykład. Akurat pisarzy przedwojennych, którzy naprawdę mieli już wspaniały dorobek i jak gdyby usuwanie ich na margines literatury polskiej było czymś bardzo niezdrowym.